Dzień dobry, nazywam się Masala i będę sobie wróżyć z okazji nowego chińskiego roku. To znaczy, te wróżby mi nie interesują, bardziej ciasteczko mnie interesuje. Czy będę miała apetyt w przyszłym roku taki dobry? I tak chciałem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Mamy nową świecką tradycję. Mamy Lucky Cata, to jest taki symbol zapraszania, przywoływania gości, ale też pieniędzy. Co prawda nasz kot macha Lewą ręką, czyli zaprasza Was do oglądania, bo gdyby machał prawą, to by zapraszał pieniążki. To może powinien mieć taki, który w sumie macha dwoma łapami. No że nikt jeszcze takiego nie wymyślił. No właśnie, to może trzeba po prostu sobie takiego zrobić. W każdym razie postanowiliśmy rozpoczynać nasze filmy od wróżby. To są chińskie fortune cookies. W sumie takie chińskie nie są, jak się okazuje, bo ich rodowód jest w sumie japoński. A właściwie japońskich emigrantów w Stanach. Wszystko się wydarza w Stanach. Te ciasteczka są podawane z reguły na koniec posiłku, szczególnie w chińskich restauracjach właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale tradycja się przyjęła na całym świecie. I co jest ciekawego w tych ciasteczkach, że zawierają one wróżby. Tak, wróżby. One sobie nie są do końca do jedzenia, bo są słodkie, strasznie twarde, ale najciekawsza jest ta wróżba. I my postanowiliśmy robić to w ten sposób, że będziemy czytać te wróżby. Zaraz Wam opowiemy dla kogo będą te wróżby, ale będziemy je czytać, ale żeby było tak najbardziej prawdziwie, będziemy używać translatora języka chińskiego i będziemy te wróżby czytać jakby po chińsku. No z oryginalnego języka. Tak. I zaczniemy od dwóch ciasteczek. Maszyna losująca. Wybierz swoje, a ja wybiorę swoje. Tak, albo jeszcze musisz chyba powiedzieć na początku, dla kogo to robimy, i potem mamy super niespodziankę, bo będziemy wróżyć dla Was. Ale to chyba się wytłumaczy, jak to będzie wyglądało. Wróż Barbara i wróż Piotr będą świadczyć usługi takie właśnie. Wróżbiarskie. Wróżbiarskie. Ale dzisiaj wywróżymy sobie sami, bo jedno z ciasteczek będzie wróżbą dla tego kanału. To będzie moje ciasteczko. Tak, a moje ciasteczko będzie wróżbą dla nas. Jako pary. A jeśli chodzi o resztę ciasteczek, to będą to wróżby dla Was. I jak będziemy wybierać osoby do wróżenia? Będziemy w ten sposób nagradzać najfajniejsze, najciekawsze komentarze, więc zachęcamy Was do pisania takowych. I osoba, która właśnie napisała taki fajny komentarz, w następnym filmie będzie miała... Tak, po prostu będziemy wybierać osoby z komentarzy po prostu pod filmem i w kolejnych filmach, na koniec tych filmów, będziemy otwierać wróżbę dla jednej wybranej osoby. Także oglądajcie nas i komentujcie, a my otwieramy nasze wróżby i Basia otwiera chyba pierwszą dla naszego kanału. No i dzisiaj sprawdzamy, czy te wróżby nadają się do wróżenia. W sensie, czy są to pozytywne przekazy, czy... No chyba, posłuchajcie, mi się wydaje, że biorąc to pieniądze, muszą być pozytywne. No ale właśnie, zobaczymy. No, bo nie chcemy negatywnych wróżb w sumie, w sensie chcemy Wam robić dobrze, a nie? O, kot przestał machać. Weź o nie! Porusz go. Ciasteczko wygląda tak. Rozłupuję. Jest wróżba, w różnych językach. No właśnie, jest i po niemiecku zapewne, i po angielsku, ale skupimy się na tej oryginalnej. Weź rozprostuj, ja to użyję do tego technologii. Poczekaj ty, tłumacz. Dobra, chiński. Okay. Czeka na Ciebie wiele radosnych i niezapomnianych wrażeń. To było a propos kanału. Tak. No to jest bardzo dobre. Dobra, no każdy program jest super wyzwaniem. Poczekaj, ale jeszcze raz przeanalizujmy to. Czeka na Ciebie wiele, ale na mnie tylko? Bez Ciebie? Poczekaj! Przygody są w sklepie. Nie, poczekaj, bo to się zmienia co 5 minut. Czeka na Ciebie wiele radosnych i niezapomnianych wrażeń, ale przed chwilą było... O, widziałeś to? Czeka na Ciebie wiele radosnych i niezapomnianych... Przygody są w sklepie, w magazynie. Też są z innych języków. Czy w sumie jest coś pozytywnego, że czeka nas coś miłego, ale gdzie dokładnie nie wiadomo. Mam nadzieję, że no, to bo jednak... że w magazynie widziałam, bo w sklepie. Mam nadzieję, że jednak się to wydarzy tutaj. Okej, teraz będzie wróżba dla nas. Nie krusz nad stołem, to dawaj. Maselka przyjdzie i posprząta. No, dobra, dawaj, to jest dla nas. To jest teraz dla nas.
Twoje finanse osobiste znacznie się poprawią. O kurde, ale to jest wróżba znakomita. Będzie mieć hajsy i będzie dużo przygód, tak? Tak. Jednym słowem. O, to jest piękna Czekaj, wróżba. Twoje finanse osobiste będą wielkie ulepszenie. Też tak jest. Słuchajcie, bo są 3 języki i z różnych języków on inaczej tłumaczy, ale tak, ta chińska jest taka, że będą finanse. No właśnie, więc jeśli chcecie mieć powodzenie i zarabiać dużo pieniędzy, oglądajcie nasz kanał, bo my wam to wywróżymy. Dokładnie. Ale to jest taki począteczek tego filmu. Nie jest to główny temat tej produkcji, Ponieważ postanowiliśmy zabawić się w azjatyzowanie, tak nazwać, różnych klasycznych potraw. Azjatyzujemy frytki. To znaczy każdy z nas miał trochę czasu, żeby przygotować swoją wersję frytek w azjatyckim stylu i każdy z nas je teraz pójdzie przygotować. Będziemy tutaj jeść i próbować. Ale to w sensie z nas, w sensie my, wy nie. Wy możecie to oglądać i możecie z nami smażyć te tak. frytki. Oczywiście przepisy na nasze frytki będą na dole. Ja od razu mogę powiedzieć, że moje będą troszeczkę w koreańskim stylu na pewno. No dobra, to nie podpowiadaj, bo ja to będę musiała zgadnąć. Cóż to jest za wykwintne danie? Pojechałeś takim półmiskiem. Tak, właśnie wróciłem z kuchni, przygotowałem. Posłuchajcie, no to jest moja wersja frytek. Myślę, że to jest jakiś mega odlot. No i można się było tego po tobie spodziewać, że zrobisz frytki z kimchi w sumie, nie jestem Kurde, zaskoczona. to jest połączenie doskonałe. Stary kisi kimchi od przynajmniej pół roku, no nie? Robisz te swoje atak kimchi, więc to kimchi jest smakowite bardzo. Jest kolendra świeża troszkę, Tak. ale co to jest to mazidło? O, i to jest w ogóle mój secret ingredient tutaj w środku. Tak. A zaraz wam powiem, co to jest. Ale to Basiu... Czy co, mam spróbować? Ale No mamy tak. jeść pałeczkę. No jeść pałeczka, słuchajcie, frytki się je super pałeczkami, zwłaszcza jak ma dużo dodatków. Ale próbowałeś kiedyś? Skąd wiesz? Zobacz. Ja nie próbowałam. Patrz, może się... O, także się ser ciągnie. O, Ale ten secret ingredient... jest pod kimchi. Tak, ale muszę ci powiedzieć, że wygląda dosyć błotniście. W sensie niezłe błoto to jest. Wiesz, co jest? No jest dobre. Czy to jest... Poczekaj. Jeszcze jeden kęs. O, ciągnie się, jest ser. Ej, no ale miało być wegańsko, halo. Oszukujesz. No, malutkie oszukaństwo. Jest ser, jest kolendra, jest kimchi. Ale nie wiem, co to jest to błoto. Czym jest to błoto brązowe? Dobra, mogę zdradzić tajemnicę, co to jest? No. Posłuchajcie, to są taki koreański myk, to są frytki z roślinnym bulgogi, z soi i z kimchi. Ale bulgogi to jest mięso. No bulgogi tak, bulgogi to jest taka potrawa koreańska, która przeważnie jest zrobiona z wołowiny i to jest wołowina w takiej słodkiej marynacie z sosu sojowego, owoców, tam jest gruszka, ona ma spowodować, czasami ananas, ona ma spowodować, to, te owoce ma spowodować to, że to mięso kruszeje, ten sos sojowy, trochę cukru, to musi być słodko-słone. Ale zrobiłeś mięso? Zaraz powiem. I to się potem smaży i daje się do ryżu, do różnych dodatków. A ja to robiłem z granulatu sojowego. Albo z kotletów sojowych, takie, które są, można je po prostu posiekać w małe kawałeczki. Okay. Tam jest sos sojowy, coś słodkiego, dużo imbiru, dużo czosnku i dużo sera. Więc to jest dlatego przepyszne i to się super komponuje ja tak stwierdziłem, że się super skomponuje te tłuste i słodkie z kwaśnym smakiem kimchi. No to ciekawe, ten granulat jest w ogóle jakimś takim... Nie wiem, czy używaliście, to napiszcie nam, do czego używacie, ale granulat jest super tani. Kosztuje jakieś grosiki. Bo jest lekki. I z takiego granulatu, bo są kotlety, różne są te produkty sojowe, takie dostępne w suchej formie. Ten granulat rzeczywiście super udaje mięso mielone. Tak. Można z niego robić jakieś bolognese i inne Tak. tam ten. Dobra. Oczyścimy trochę atmosferę, bo zaśmierdliśmy trochę tym kimchi. To ja to dokończam i czekam, aż ty przygotujesz swoje danko. Tak. Oddalam Ja. się. Oto. Cóż to? No to są moje wegańskie, 100% frytki, zazjatyzowane i wyobraź sobie, że się też ciągną, ale nie za sprawą sera. A ze sprawą chyba widzę czego. No. Kozich bowków. No nie, no. To jest nadto. Nadto. To jest nadto. O kurde, zobaczcie. Trudno było nie zgadnąć. Ja nadto jadam nałogowo, tak jak Piotrek je kimchi.
I co? Ale jeszcze w takim zestawieniu nie próbowałam nadto. Ale nie, to jest pycha. Znaczy to jest na pewno tak. Natto ja uwielbiam. A chcesz dołożyć więcej natto, czy to wystarczy tego? A, możemy trochę dołożyć, no. Pokaż. A, właśnie widziałem gdzieś tam z boku, że to jest. Załóżmy, bo ja lubię, słuchajcie, uwielbiam natto. Bardzo często na śniadanie jem razem z ryżem, czy tam z jajkiem. Z jajkiem, kurde. wiesz. Pokaż to. Natto, powiedzmy jeszcze, co to jest natto. Natto to jest sfermentowana soja. I ona pod wpływem tej fermentacji puszcza właśnie taki śluz. Niektórych to obrzydza, mnie to rozczula. I natto w przeciwieństwie do takiej surowej soi ma wspaniały taki piwno-chlebowy tak. aromat. No mi to smakuje zawsze jakimś trochę jak podpiwek albo kwas chlebowy, tylko taki wytrawny. A co to za sosik jest? Bo widzę pieprz chyba tu jest. No dobra, to ja Ci opiszę ten sos, a Ty zgaduj. Dobra. Ale nie spróbujesz, bo jak spróbujesz, to już będziesz wiedział. Więc jest to sos, który łączy filozofię wschodu z filozofią zachodu. Te dwie kultury spotykają się ze sobą. Jedna ma kolor biały, druga ma kolor czerwony. Yin-yang. I tak, i to jest to yin-yang, wschód z zachodem, i po wymieszaniu tych dwóch właśnie produktów powstaje różowy sos o pięknej takiej różowej barwie. No dobra. No to nawet zgaduj, co to jest. No, wyciągnę. Jak ser się ciągnie. A może to jest wegański? No, wegański. Wegański sos, wegańskie natto, wegańskie frytki. Zazjatyzowane. No, dajesz. Sos. Szczypiorek jest, no. No, szczypiorek widzę. Spróbuję. Czy to jest wyspiarski sos? Jest to sos 1000. I jednej japońskiej wyspy? Sos 1001 wyspy. 1001 azjatyckiej Ej, posłuchajcie, wyspy. ale kurde, to do siebie... Ale natto, to bo ja jest... już próbowałam natto z tym sosem. Kurde, i spoko, ale nie? to jest mega połączenie. A jak to wegański zrobiłaś ten sos? No, wegański majonez kupiłam. O kurde, ale smakuje jak po prostu jak normalny, jakby no 1000 wysp, taki dobrze zrobiony. No bo właściwie to wszystko, bo to wiecie co, to jest majonez z ketchupem. Ale to jest dobre. A ja wiem, dlaczego to jest takie smaczne. Podstawa polskiej kuchni. A ja wiem, że to jest takie smaczne. Bo to natto dobre. ma taką delikatną goryczkę w sobie. I ono połączenie z takim tłustym sosem, słodkim i kwaśnym, ta goryczka gdzieś łagodnieje i wychodzi z niej taka chlebowość tego natto. Kurde, ale to jest dobre. Nie no, jest O to kurczę. wspaniałe. Czyli zachwycasz się mną po No raz pewnie. O kurczę. Ja uwielbiam te wszystkie. Ja wygram, Nie. a moje jest bardziej oryginalne. Posłuchajcie, to chyba nie nam oceniać. No właśnie. Mamy pomysł. Wy zróbcie takie frytki w domu. Sprawdźcie, które są smaczniejsze i które wam smakują i dajcie nam po prostu taką informację. To ja tylko podsumuję walory tego swojego dania. Bo one mają zdrowotne jakieś walory. Tak, ale oprócz tych sensorycznych, Frytki. o których chciałam wspomnieć, że to jest wegańskie i się ciągnie jak ser. Proszę to odnotować. To oprócz tego natto, no fryty wiadomo, tłuszcz. Sos 1000 wysp. Not very healthy. Ale natto to jest unikatowy produkt na skalę światową, bo żaden inny produkt na świecie nie zawiera tyle witaminy K2, która pomaga nam wchłaniać wapń, tak się mówi, czy wapno? Wapno to takie do bielenia, nie? Tak, wapń. Wapń i możecie Tak. sobie jeść tego wapnia ile chcecie, ale jak nie macie tej witaminy K2, to nic się nie wchłonie, więc potrzebne to jest. A poza tym natto jest probiotykiem. Tam jest tyle dobrych, pozytywnych bakterii probiotycznych, że naprawdę warto jeść. No jest to białeczko też, źródło białka. A i bardzo zdrowe dla naszego organizmu, zawiera enzymy nattokinazy, więc prawdopodobnie to nazwa natto się biorą od tych enzymów nattokinazy. Bo wiesz, że natto jako jedyny znowu produkt zawiera taki enzym. Chyba to chodzi o enzym. W każdym razie ma takie działanie jak aspiryna, że rozrzedza krew. No to będzie ta nattokinaza. Tak, i przez to jak na przykład masz nadciśnienie, to powinieneś jeść natto, bo ono ci obniża to ciśnienie. I Ja nie mam też... nadciśnienia. Jeszcze. No po frytkach może lepiej zbadać sobie krew. No właśnie, posłuchajcie, chyba powolutku kończymy. Tak, my to zaraz zjemy. My to wszystko. sobie zjemy.
Chciałeś coś jeszcze powiedzieć chyba? Chciałam powiedzieć, że ja wygrałam, ale oczywiście wy to ocenicie. I chcieliśmy was spytać, co mamy jeszcze zazjatyzować. Tak, słuchajcie, my bardzo lubimy gotować azjatyckie potrawy, więc z chęcią posłuchamy was i zabawimy się w to samo, tylko azjatyzujemy jakieś inne potrawy. Może to, nie wiem, może być jakaś włoska pasta, włoskie ravioli, nie wiem, pizza. Może coś mniej wymagającego. Pizza w domu to bez pieca, to. Nie ale na przykład nie wiem, jakiś. No ale to nie wymyślę, niech oni wymyślą. Coś. Nie wiem, owsianka. Już to zrobiłam, zazjatyzowałam owsiankę, jest na moim Instagramie, ale piszcie pomysły, co można jeszcze zazjatyzować, zweganizować. No i czy podobały wam się nasze frytkowe potrawy, nasze ekskluzywne dania z frytek? No to jest dobre. Azjatyckie. Możecie to próbować w domu. Nie grozi to śmiercią ani kolectwem. Nie. Pysznością tylko grozi. No i pamiętajcie, że najciekawsze komentarze będziemy nagradzać super fajnymi wróżbami, które no po prostu dadzą wam pieniądze i świetlaną przyszłość. Ale oczywiście. Także my się z wami żegnamy i do zobaczenia na następnym filmie.